Proszę zobaczyć. Hello! Tutaj czas, widzicie, no. Kolejny raz się powtórzę w tej serii odcinków, szanowni państwo. Czas tutaj się troszkę zatrzymał. Jakby to nie mówić. O kurde, ale klimat, ty. Moi drodzy, chcę wam tylko przypomnieć, że niezależnie co w życiu robicie, to nawet za włóczęgostwo człowiek może mieć pieniądze. A co główna idea z tego płynie taka, że... Kłaniam się serdecznie, witam w trzecim odcinku z RPA 2 z Jak to daleko. Moi drodzy, dzisiejszą podróż zaczynamy w Betlejem z o poranku i, szanowni państwo, udajemy się do apteki. Muszę znaleźć coś, co zahamuje mi kaszel, bo mam tak suchy kaszel, normalnie płuca mi już wyskakują. Co to jest, ty? Zamknięte. Apteka zamknięta, dzisiaj jakieś święto, ty. Środek tygodnia, jakieś święto. Jak to możliwe? O nie! Najgorsza z możliwych sytuacji, apteka zamknięta. Ja cię, szukam innej, po drodze może się trafi. Zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, żeby to się dobrze wiodło. A ja jadę na wylotówkę, znaczy idę. From where? It's close, from Poland. 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 Warsaw. Why? It's good, it's correct. Poland. Thank you so much guys for help. See you. Słuchajcie, idę na tutaj moi koledzy. Jeden z Senegalu, drugi z Gambii. I tak to właśnie tutaj leci, nie? Idziemy w tą stronę. Tutaj na pewno coś się znajdzie. Zobaczcie w ogóle. Te miasta wyglądają po prostu jak poszatkowane kratki. Ale to jest dzięki temu bardzo przyjemne do podróżowania, bo bardzo przewidywalne. W lokalnym sklepie można kupić, zobaczcie, jakieś tutaj jedzonko. To chyba mięso zrobione już. Bawi mnie Russians. Kiełbasa. Kiełbasa kosztuje, moi drodzy, 40 zł za kilogram. Russians. Rosyjska, ty. No bawi mnie to. Takie wstawki. Ajajaj, no wylotówka, no. Tutaj kolega zagubił się trochę w temacie. Bardzo dużo imigrantów porozsiewanych po różnych miejscowościach, jak tak jadę, wiecie? Romans Pizza. O, sorry brada. Sorry brada. Kurde, zioma. Ty, zioma moja. Powiem wam, że ostatnio coraz częściej trafiam na materiały, które tutaj w RPA nawołują do dyskryminowania burów, białych rolników. Jest taka formacja polityczna, która nawołuje do... Ona jest trzecia pod względem wielkości. I ona nawołuje do tego, żeby wygonić białych z kraju i co więcej, żeby sprawić, żeby państwo sprawowało centralną władzę nad wszystkim. Czyli każdemu prywatnemu przedsiębiorcy odebrać, szanowni państwo, kopalnie, ziemię bez żadnych odszkodowań i żeby to wszystko było państwowe. I teraz ja wam powiem jedno. Umówmy się. Zabierzmy stąd białych rolników, którzy to tutaj w tym miasteczku, na przykład Betlejem, pracują. I moi drodzy, pozostawmy tych ludzi czarnoskórych. Hello, brother! Hello! Tych czarnoskórych ludzi. I zobaczmy, jak długo będą w stanie utrzymać miasto. Bo to taki idylliczny plan jak przy apartheidzie. Zniesiemy apartheid, to będzie już kolorowo. Znieśli apartheid, okazało się, że jeśli siła robocza jest tak droga, no to nikt tych ludzi nie chce do pracy brać. I tutaj by było tak samo. Suzuki Swift. Nowe auto chyba, a może i nie nowe. Kurczę, nie wiem, czy to jest nowe, czy nie. Może polizingowe? Nie mam pojęcia. 36 tysięcy złotych. Taki Ford, moi drodzy, 85 tysięcy złotych. Taka Kia, 45 tysięcy złotych. Nie, no to są używane chyba auta, tak. No bo nowe by tyle nie kosztowało, co? Zobaczcie, do wyboru, do koloru. A taka Toyotka 4x4 już wyższa, 110 tysięcy złotych. Nie, to są używane auta. Nawet tutaj w południowej Afryce one by tyle nie kosztowały. Jakoś za tanio.
Ale szczurzysko. Widzieliście, widzicie? Tam sobie biegnie skubaniec. Idę na wylotówkę, a moim oczom się wyłonił skansen maszyn rolniczych. Tam widzę ludzi. Riddle. Ty, otwarte. A było napisane, że dopiero otwierają w środę. Ale jaja. Wejście 20. Szanowni Państwo, tutaj możecie zobaczyć broń, którą używali Burowie w walce między innymi z Zulusami, w walce między innymi z Anglikami. Proszę zobaczyć, długa, jeszcze nabijana na proch. Wow. Krótka broń. Zobaczcie, w jakim dobrym stanie. To są wszystko, moi drodzy, antyki, które, zobaczcie, tutaj skrzynia na naboje, które, zobaczcie, przetrwały po dziś dzień. Niektóre mają nawet po 200 lat. Wow, wow, wow. No zobaczcie, oni tutaj dbają o tą historię. Powiem wam, że jak na tamten czas wojen burskich, to zobaczcie, Burowie mieli naprawdę świetne wyposażenie. Tak naprawdę, no, gdyby Anglicy mieli jeszcze lepsze technologicznie, bo bardzo dużo ładowali pieniędzy w to, żeby to rozwijać. Szaty kobiece z 1920 roku. Przepiękne. Zobaczcie, ile detali. Dzisiejszy świat już, zobaczcie, tutaj szata z 1898. Dzisiejszy świat już upraszcza bardzo mocno. Kiedyś detal był takim, powiedziałbym, symbolem statusu. Spójrzcie na to, suknia ślubna z 1940 roku tutaj, burska. Prosta, a zarazem przepiękna. Zobaczcie. Tutaj panna młoda. Singer, maszyna do szycia. 1887 rok, szanowni państwo. To są niemieckie te Singery. One jeszcze w niektórych domach mogą po prostu funkcjonować i służyć. Garnitur. 1938 rok, zobaczcie, sztruksowy. Wow, przecież w tamtym czasie taki garnitur wyróżniał się na ulicach po prostu z 10 kilometrów. Wow, zobaczcie, stricte holenderski wózek dla dzieci. No i tutaj laleczki. One co prawda wyglądają strasznie, ale trzeba zaznaczyć, że są z 1947 roku. Więc mogą wyglądać trochę strasznie. Ale zobaczcie, jakie detale. Te lalki, powiem wam szczerze, dziecięce, one są, niektóre są naprawdę, zobaczcie. Ale zobaczcie, ile detali, włosy, oczy, jak pięknie odwzorowane. I to ma po 100 lat. To ma po 100 lat, szanowni państwo. Robi wrażenie, co? Burowie, którzy tutaj przyjechali, przywieźli, powiem wam, naprawdę jakościowe, może inaczej, przywieźli tutaj jakościowy styl życia. Zobaczcie, ceramika, ubrania, zabawki, różne przedmioty codziennego użytku, zrobione z miedzi. No wiadomo, że miedź jest dla człowieka zdrowa, ale też jest droga, nie? Dlatego na co dzień nie używamy miedzi. Przepiękne rzeczy. A powiem wam, że miedź powinniśmy używać. Kupić kubeczek z czystej miedzi i pić z niego codziennie wodę. Powiem wam, że ciało wam wtedy podziękuje na pewno. Zobaczcie. Stare żelazka. Wrzucało się rozżarzony węgiel i żelazkiem się prasowało. To też u nas było tak naprawdę, nie? Lampy parafinowe. Proszę bardzo. Maszynki do mięsa. Znamy temat, szanowni państwo. To jest szwedzka. To jest na przykład, tutaj nie wiem skąd to jest ta maszynka, ale bardzo podobna, z różnymi, zobaczcie, wkładami, żeby można było mielić. Wow, wow, wow. I te, zobaczcie, puszki takie po herbacie. Chyba po herbacie. Chyba tak, no. Ależ w dobrym stanie to wszystko się zachowało. Fotele, fotel dentystyczny, fotel fryzjerski, tak jak dobrze rozumiem. Tudzież dla goli brody z 1916 roku. Zobaczcie, ile detali. Zobaczcie, jak on jest żmudnie zrobiony. Wykonany w Chicago. I teraz nasuwa się kolejne pytanie. Zobaczcie,
To muszę powiedzieć z czystym sumieniem, że biały człowiek, Europejczyk, lubi, chce pielęgnować przeszłość. Lubi zbierać, lubi, wiecie, pielęgnować historię. Ale z drugiej strony ludzie, którzy walczą o przetrwanie, myślą o tym, żeby mieć na chleb, a nie żeby zbierać pamiątki. To też jest druga strona medalu. Jednak to za 300 lat, to powiem wam, że to będzie taki żywy pomnik historii tego, co ludzie używali 300 lat wcześniej. Ja na przykład lubię takie miejsca, bo te miejsca pokazują, jak życie ewoluowało. Te miejsca pokazują, jak dużo zrobiliśmy ku temu, żeby żyło nam się lepiej. U mnie na wiosce z reguły były pługi takie. Ale jak spojrzymy na te pługi tutaj, to z przodu widzimy kółeczko. I to ma racjonalny sens. Słuchajcie, koniowi było lżej na pewno ciągnąć i na pewno taki pług z kółkiem był bardziej efektywny. Tutaj siewnik, to moi drodzy, niektórzy z was to jeszcze może na takim siewniku siedzieli. Kojarzy ktoś tęże maszynę? Słuchajcie, prasa. Luźne siano się zbiera i formuje się w taką kostkę, którą czasami na polach widzicie. No, myślę, że ze 100 lat musi mieć. Proszę zobaczyć, burowy nie tylko przywozili od siebie, ale tak jak zauważyliście już wcześniej, ściągali z różnych części świata. Na przykład, zobaczcie, z Anglii. To jest młynek. To jest taka sieczka. Tutaj można było wrzucić ziarno, które mieliło się na przykład na paszę. Kto furą nie jechał, bryczką, ten życia nie zna. Zobaczcie, jakie solidne. Drewniane koło. Na zewnątrz, co to jest? Metal. Słuchajcie, taka metalowa opona, że tak powiem. Wow. Słuchajcie, panowie mi tu otworzyli jeszcze specjalne takie pomieszczenie, bo ono nie było otwarte. Zobaczcie, to jest karawana pogrzebowa. W sensie to jest wóz pogrzebowy, który ma już grubo ponad 122 lata. I zobaczcie, jak szykowny był. Proszę. Powiem wam, że no tak jak rozmawiam tutaj właśnie z tymi panami, którzy są, to naprawdę zobaczcie 100 lat temu jaka była technologia. To naprawdę robi ogromne wrażenie. Bryczka, którą można było jechać do miasta po zakupy albo w odwiedziny. Tutaj kolejna bryczka, już troszkę mniej taka ekskluzywna. Tutaj z daszkiem, więc na głowę nie kapało jak był deszcz. Powiem wam, że tutaj z panem rozmawiałem i powiedział, że wszystkie te rzeczy, które tutaj widzimy na załączonym filmie, na załączonym vlogu, zostały przekazane dobroczynnie. Zostały przekazane za darmo i tak naprawdę wszyscy tutaj burowie praktycznie, którzy mieszkają, to moi drodzy prowadzą ogromne farmy. I nie mówię tutaj na zasadzie 10 hektarów, tylko na zasadzie 150 hektarów. Przeogromne. Zobaczcie, takie miejsca skupiają lokalną społeczność. Tutaj oczywiście nowoczesny John Deere, znaczy nowoczesny, on nie wiem z którego roku może być. Strzelam, 80 lata. Tutaj lokomobila parowa. Ona była bardziej stacjonarna, szanowni państwo, i napędzała na przykład koło młynarskie. Zobaczcie, tutaj ładowano drewno, węgiel i maszyna szła. Fortson Mayor, produkowany w latach 50. XX wieku, no tak 1950 rok. A tutaj jest stara zagrywka z butelką chyba po mleku, żeby po prostu woda się nie dostawała. To chyba na całym świecie tak jest. Słuchajcie, tutaj cała społeczność burska spotyka się w muzeum, które tak naprawdę, moi drodzy, łączy ich wszystkich. Teraz zobaczcie, panie mnie zaprosiły, przyszedłem na naleśniki. Proszę zobaczyć. Hello, hello. No, tutaj panie robią pancakes. This is pancakes. Hello, madam. Oh, so beautiful. So the pancakes with sugar and cinnamon. I love it. Like my childhood. Oh, nice. Szanowni państwo, naleśniki z cukrem i z cynamonem. Boże, jakie to jest przepyszne.
I remember the other little town that was so beautiful for us, Poznan. Poznan. Poznań. Yeah, Yes. it's near. German. No. Poland. Near. Yes, but the border with German. Near the border of Germany. Yes, correct. Jeśli można powiedzieć, że się zakochałem, to się chyba zakochałem w tym miejscu i w tych ludziach. Te community naprawdę skradło moje serce. Słuchajcie, no piękne doświadczenie. To właśnie uwielbiam w podróży, że jeżeli masz szeroko otwarte oczy, no to zawsze trafisz w miejsca, w których powinieneś być w danym projekcie. I ja wam mówię, to jakoś tak mną kieruje, tak, że ja zawsze, hello guys, że zawsze to jest tak, że to pcha mnie jakoś, tak, jakaś taka, wiecie, siła, energia pcha mnie, żebym po prostu tam był. Hello brada. Słuchajcie, idziemy teraz trochę bardziej tak życiowo. Idziemy do tego, do apteki po prostu. Muszę kupić coś na kaszel, bo kipnę. Kipnę w RPA, a nie chciałbym kipnąć w RPA. Dusi mnie kaszel. Ty, no dzisiaj, kurczę, zobaczcie, no to jest galeria, no nie tego. No Betlejem też nie jest jakieś duże, ale galeria robi robotę. Prawda? No znalazłem, ty, apateka. Apateka. Słuchajcie, wchodzimy kupić lek na kaszel. Mam syrop na suchy kaszel. Corix. Z panią tam próbowaliśmy ogarnąć to z 15 minut. Ale powiem wam, że jedne leki wycofują, jedne wprowadzają i no ciężko jest po prostu ogarnąć to. Ale tutaj już mam wylotówkę, tu mam meczecik. I co? I łyknę sobie zaraz z łyżki to. No i będzie chyba dobrze, no tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy jak to będzie. Ale powiem wam, że Betlejem skradło moje serce. Polecam wam obejrzeć ten odcinek. Barbecue? Cheap, $5. In Poland. Poland, cia. Ty, no ile kamera kosztuje? $5. No co ja będę tam ściemiał, nie? Nie ma co tam wariować. Hello guys. Idę. Ty, moja wylotówka. Ciekawe, co to znaczy cipla na tym syropku. Pani mi dała ten. Kurde, butelka szklana, ty, żeby tego nie pobić. Ciekawe, ile tego muszę ciachnąć. O, ale tu jaki to jest skład, człowieku. Cała tablica Mendelejewa. Ile ja muszę ciachnąć, żeby mnie nie wywaliło z sandałów. Żeby nie zrobić faux pas przypadkowo. O kurde, kierowniku. Ty się książek naczytał, co? Masz, teraz czytaj sobie, ile tutaj tego trzeba zażyć. Człowieku, kto to robił? Ty, nie można było normalnie napisać kulturalnie, ile tego wziąć? Walnęli taką ulotkę, oni sobie to w oko wsadzą. Ty, osoba dorosła... O kurde, człowieku! Osoba dorosła powinna wypić 10 ml. Tą jedna łyżeczka to jest 5 ml. To jeszcze trzeba się za dziewczyny tutaj z tego, za burki z Betlejem. Dobra, 9 ml machnę, nie 10. A dobry syropek. Oby zadziałał, bo płuca wypluje po tej infekcji. Jesteśmy już poza Betlejem, no i poza miastami, jak widać, różne takie baraczki, slumsy, troszkę lepsze domy dla czarnoskórej społeczności. My tutaj sobie staniemy, szanowni państwo. O, pomiar prędkości chyba będzie 3,5 tony. Gdzieś tutaj sobie muszę przycupnąć, żeby się też za mocno nie rozpędzili, żeby mieli też czas, żeby się nade mną, żeby się przy mnie zatrzymać, nie? Dzisiaj to będę chciał przejechać chyba jak najwięcej się da, chociaż nie wiem, czy w RPA się da najwięcej. Spróbuję, no, chociaż nie wiem, ze 100 km, może ze 150 na północny wschód, tak żeby to trochę, wiecie, przyspieszyć, bo im bardziej w tym kierunku, to moi drodzy, tym cieplej po prostu. Rozumiecie sami, nie? Już ta infekcja mi się skończyła, więc teraz jest ten suchy kaszel. To moja lekarka rodzinna, pani Urbańska, którą serdecznie pozdrawiam z Siemiatycz. Ona zawsze mówiła, że po infekcji płuca nawet mogą się oczyszczać przez miesiąc, więc przez miesiąc nawet może trwać, wiecie, takie pokasływanie, żeby ostrzela i płuca, witam,
się oczyściły, nie? Tutaj Paweł z gimnazjum. Zawsze tak świrował na klasówkach. No i widzicie, i w RPA-sie znalazł. To jest życie. My czekamy na autostopa z burami, bo dzisiaj jest dobry burski flow. Kieruję się na Wardem. Co ja mam powiedzieć? Gówniana sprawa z autostopem w RPA. Ludzie się boją. Ludzie się boją, z góry biorą białych. Tak mi się wydaje, ja odnoszę takie wrażenie. A może to dlatego, że się naczytałem tak dużo? Nie mam pojęcia, ale autostop ogólnie w 2019 roku działał słabo. W roku, szanowni państwo, znaczy w roku, teraz w tej serii RPA, którą puściłem niedawno, też słabo działał. Jakiś ziomeczek tu się kieruje do kamery, muszę podejść trochę, żeby mu ewentualnie podrapać nos. No i teraz też jakoś tak słabo działa. Więc no tutaj nie ma jakiejś takiej, wiecie, powiem szczerze, jakiegoś złotego środka, tak powiedziawszy. Hello, brother. Good, good. Zobaczcie, tutaj chłopaki właśnie mają takie swoje te... Kurde, jakie solidne. Hi, nice. Wow. Different type. Cool. To hunting. Cool. See you guys. Thank you. Thank you, brother. I teraz ktoś zapyta. Kierowniku, po co młodym chłopakom sproce? Już ja wam mówię po co. Polują na gołębie, na ptactwo. Jak się gołębia albo innego ptaka ubije kamieniem, to się później ugotuje, się zje. Tak to działa. We czterech chodzą, ekipa, we czterech chodzą, jeden taki grubiutki. Polują. Słuchajcie, jedziemy, udało się złapać Rio. Rio is our new friend in this trip. I lecimy, słuchajcie. O kurczę, jaki cmentarz fajny, duży. Ale nie zatrzymamy się. Wiecie, że jestem wielbicielem cmentarzy. So what about the traveling? Oh, it's nice. Okay. It's nice. It's in South Africa a little bit difficult. Difficult. People they afraid to stop. Boją się zatrzymać, no nie ma co tutaj ukrywać. Zobaczcie. To są małe miasteczka takie poza miastem już Betlejem, nie? Takie, nie wiem, osady, nie wiem jak to nazwać. To nie jest miasteczko, bo struktury miasta nie ma. O, ale my teraz z Rio wjedziemy tutaj, coś weźmiemy i pojedziemy dalej. Township, czyli miasto robotnicze, tutaj przy Betlejem. Ogólnie, głównie czarnoskórzy żyją. Tutaj kolega właśnie mówi, że może z 2 rodziny jakieś białe tutaj mieszkają, ale tak to głównie czarnoskórzy. No i czasami przyjeżdżają też Indianie, Pakistańczycy, Bengalowie po to, żeby, moi drodzy, się zaopatrzyć w towar. Jak przychodzi zima i wiecie, zieleń staje się sucha, no to co się robi, to się wypala. Najłatwiej takie duże obszary traw, które gęsto rosną wysoko, no to najłatwiej jest po prostu je wypalić. Co, my jeszcze tą laseczkę bierzemy? Jak my ją spakujemy, ty? Mordo. Utabahan ka kamukha ko pwede. Ari. Ty, na pakę ładuję. Ale jaja. Można. A zimno jak nie wiadomo co. Powiem wam, że tak mało tutaj samochodów, taki słaby ruch jest. Naprawdę i samo złapanie stopa to chyba graniczy z cudem poniekąd. For better days to come and carry us like wind in our sails. My na Warden. Kolega migowo. 40 km jeszcze. Ciekawe bardzo jest to, że jak czasami w polach tutaj widzicie sobie te domy, to normalnie tych domów jest załóżmy 6-7. No i te domy są totalnie w jakimś polu. To są domy pracowników. I jako ciekawostka, pytam się, a jak oni kupują jedzenie? Tam sklepu nie ma, nic nie ma. On mówi, że w którymś z domów musi być sklep, jedno pomieszczenie wydzielone właśnie do sprzedaży produktów dla tych mieszkańców.
ciekawe, ale no tutaj są tak duże połacie w ogóle pól, że to by było naprawdę dziwne mieszkać w takim miejscu. Tylko dla pracy. Albo aż i dla pracy. Tak jak wspomniałem, tutaj autostopa nie ma za darmo. Thank you so much, Rico. Let's see. Zapłacone. Wjeżdżamy do Warden, ale surowo tutaj. W sensie tak pusto. Pusto. Teraz zobaczycie sami. Nie wiem o co chodzi, ale ten syropek chyba dobrze mi wszedł. Bo normalnie spać mi się chce. Rico pojechał, a ja wysiadłem przy kościółku. Bo kościółek to jest zawsze centrum. Chyba. Warden. Słuchajcie, jak na dzikim zachodzie. Życie tutaj płynie jakimś dziwnym tempem. Po prawej stronie kościółek klawinistów, osadników burskich, którzy żyli w zgodzie z tym, co przywieźli. Ich główną zasadą było tworzenie spójnych, zamkniętych społeczności. I tutaj w tym kościółku oczywiście jest zamknięty, nie można wejść. No, można przeskoczyć, ale znowu by było trzeba się użerać z policją. Nie będę tego robić. Zbudowany z piaskowca, może pomieścić nawet 1700 osób. Robi to naprawdę ogromne wrażenie, ale zauważcie, że na kościele jest wieża zegarowa. Z reguły wieża zegarowa jest na ratuszu, więc tutaj można zobaczyć, że kościół jest pewnego rodzaju takim miejscem taki połączony, nie? Poniekąd z taką funkcją administracyjną. Oczywiście jest to taka nadinterpretacja, ponieważ funkcja administracyjna nie mieści się w kościele, ale przychodzą tam ludzie, którzy pełnią funkcje administracyjne. Klawiniści nie tolerowali, moi drodzy, mieszania się krwi. Oni popierali i nauczali o tym, że silna rasa to jest nasza rasa. W sensie tych, co przyjechali. Burów. Przejdę się do miasta i moi drodzy, mam nadzieję, że te odcinki odzwierciedlają wam taką rzeczywistość w RPA, że pokazują, że te RPA jest bardzo takie różnorodne pod każdym względem. Zobaczcie, to jest normalnie telenowela. Potomkowie Anglików, potomkowie Burów, osadników nederlandzkich, holenderskich. No i co? I oczywiście jeszcze te społeczności lokalne, Zulusi i inne. Basuto, Sesotho. No więc tego jest tutaj naprawdę bardzo dużo. To jest taka mieszanina. Ktoś w jednym z odcinków tutaj początkowych, chyba w pierwszym bądź pod drugim, napisał, że jak z przełamywaniem barier z Burami. Powiem wam, że ciężko jest z białymi przełamać te lody. To nie jest tak, że oni są tacy, wiecie, bardzo otwarci. Oni są bardzo czujni. I to czuć. Tak naprawdę, wiecie, to nie jest tak, że przyjeżdżasz i oni otwierają ci swoje wrota do domu bądź do swojej posesji. Nie, tak nie działa. Trzeba naprawdę się wkupić. Nie mówię tutaj o pieniądzach, tylko mówię tutaj o bardziej poświęcić czas, pokazać, że nie jesteś osobą, która tutaj przyjechała zrobić im krzywdę. Nie wiem, skąd się ten dystans bierze, ale czuć to i to ja wam mówię. Z pierwszej ręki. Szanowni Państwo, z pierwszej ręki. Kilka osób na wskrzyż w miasteczku. W zagłębiu kartoflowym. Można powiedzieć, że to jest zagłębie kartoflowe. Śmiesznie to brzmi, ale tak trochę jest, bo tutaj wokół bardzo dużo właśnie zboża i ziemniaków uprawiają. Na wjeździe do miasta było napisane 1913. Hello, good morning. 1913. Tombstone. O kurczę. Tutaj czas, widzicie, no kolejny raz się powtórzę w tej serii odcinków, szanowni Państwo, czas tutaj się troszkę zatrzymał.
jakby to nie mówić. O, się zaczepiłem. O kurde, ale klimat, ty. Jakby co najmniej miało tutaj dojść do pojedynku na krótką broń. Czujecie temat? A z drugiej strony tak oto wygląda. Cholera. Co ja wam mam powiedzieć? Wiecie, tu nie ma co też koloryzować. Tu nie ma co też romantyzować, że to jest raj na ziemi. Nie wyobrażam sobie życia tutaj. Tak naprawdę, żeby tutaj żyć, to trzeba by było mieć hektary ziemi, maszyny, pracować i mieć cel. Good morning, hello. I słuchajcie, bo bez celu to tutaj w takim miejscu to można by było oszaleć. Autentycznie. A to zresztą wszędzie. Jak nie masz celu, to wszędzie oszalejesz. Ale w tak odizolowanym, widzieliście przecież jakie połacie kilometrów. Ja z Betlejem tutaj jechałem 85 kilometrów, szanowni państwo. I pamiętajcie, tutaj wszystko jest o wiele droższe. No bo wszystko musi dojechać. Pozamykane dzisiaj. Good morning. Spluwy, pamiętajcie, nie bierzcie spluwy, jak po piwko ich wiecie. Kaszel mi ustał. Tu chłopaki browarka łoją na lewo. Nie będę ich nagrywał. Kaszel mi trochę ustał, ale co jakiś czas wraca, nie? Zobaczcie, jak to wygląda, no. Robi to robotę. Tak działa na wyobraźnię. Tutaj hotelik jakiś. Oaza. Pewnie cena tam 200 zł za nocleg. A w nocy zimno jak nie wiadomo co, bo nie ma żadnego grzania. Good morning. Mój koleżka Ricky, co jechałem z nim właśnie, to powiedział ciekawą sprawę, mówi. Wszyscy chcieli zniesienia apartheidu, ale później jak znieśli apartheid, to się okazało, że czarnoskórzy nie potrafią zarządzać systemem, który wprowadzili biali. I to jest prawda, bo biali przywieźli system administracyjny, szkolnictwa, system opieki zdrowotnej. I to nie jest tak, że ktoś ci przywozi system i on już działa. To jest tak, że on ci przywozi system, musicie przez lata nauczyć, wykształcić, jak sobie, hello, good morning, jak tym systemem zarządzać i dopiero wtedy to może zadziałać. I Ricky powiedział coś takiego, znamienitego. Biali potrafią zarządzać, a my jesteśmy stworzeni, żeby pracować dla białych. Ja tutaj nie mówię tego w kontekście rasistowskim, żeby się ktoś źle poczuł, czy coś w ten deseń. Ale z reguły tak jest, że to biały tworzy strukturę, w której siłą napędową są czarni. No i teraz na przykład jest sytuacja taka, że niektóre z ugrupowań politycznych bardzo mocno przyciskają, wiecie, tak, cisną politycznie burów między innymi, chcą, żeby oni się stąd wynieśli, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest, wiecie, palcem po piasku pisane, że jeżeli nawet burowie by stąd wyszli, to oni by mieli lepsze życie. No nie, to tak by nie było. Żeby mieć lepsze życie, to ktoś musi zarządzać, ktoś musi, wiecie, dać ten knowledge, tą wiedzę, co i jak, no. Nie wiem, co to się dzisiaj dzieje, jakieś święto jest. Ja nie w temacie, środek tygodnia, święto. Człowieku, nie mam pojęcia. To jest maszynka jakaś do naprawy butów. Może do fryzjera bym poszedł. Nie wiem, nie mam pojęcia. To jest urząd miasta. Tutaj sobie możecie, hello brada, zobaczyć. Tutaj co, jedzonko sprzedają? U kolegi z Indii zobaczcie, co można zjeść. Kiełbasę rosyjską za 12, ale to nie wygląda dobrze. Naprawdę powiem wam, to nie wygląda dobrze. Like this. Frytki mniejsze, średnie i większe, szanowni państwo. No. Słuchajcie, podejdę do sklepu, kupię coś do zjedzenia, bo tutaj niestety no nie ma opcji, nie ma bata. Nie ma po prostu bata, żeby... Hello brother. Nie ma bata, że ja będę jadł te rosyjskie parówki. One tak źle wyglądają. Wejdę sobie tutaj do sklepu, tak o. Kupię sobie jakiegoś tuńczyka i będę happy. Co tutaj kombinować? Ty, awokado 2. Wezmę może tutaj taki chlebek, który wcześniej brałem, ale tego chlebka nie ma.
No tutaj takie wymysły są, nie? To nie dla nas. Człowieku. Takiego wielkiego chleba też nie będę brał. Gdzie to pakować? Ty? Tuńczyk w oleju wpadł. No przydałoby się jeszcze jakiegoś chlebka do tego tuńczyka, no ale coś słabo mi to wychodzi. Nie są takie drogie rzeczy, 3,50 kubki. Wiecie, tutaj życie nie jest takie wbrew pozorom drogie, wiecie? Tak z naszym portfelem, porównując do tego, co mamy w Polsce, to jest naprawdę przyzwoicie. Naprawdę. I śmieszą mnie te włosy ichniejsze, bo Afrykanki uwielbiają doczepiać sobie włosy. To jest po prostu jakiś styl życia. Ale powiem wam, przyjaźni ludzie. Niesamowicie podchodzą, wiecie, zagadują, czy wszystko w porządku, czy wiecie, czy jest okej, czy potrzebuje pomocy. Niesamowite. Fajne uczucie. Wiecie, człowiek się czuje taki mile widziany, nie? W tym całym środowisku. Chociaż widzicie, no RPA nie ma dobrej opinii, ale tyle, ile tutaj jest imigrantów, to chyba jest najbardziej imigracyjny kraj na świecie. Tyle milionów imigrantów, którzy tutaj, wiecie, są legalnie bądź nielegalnie. Naprawdę. Ciekawe, czy w RPA włóczęgostwo jest karane jakoś. Nie wiem. Nie mam pojęcia. W każdym razie jestem włóczęgą tutaj. Bułeczki z serem topionym. Na górze zjem sobie awokado, zjem sobie tuńczyka. I jadę dalej. O, tuńczyk. O tak. To podstawa naszego jedzenia tutaj. 4 zł tuńczyk. Przynajmniej ja ten smak znam i wiem, że mnie nie rozwali. Moi drodzy, chcę wam tylko przypomnieć, że niezależnie co w życiu robicie, to nawet za włóczęgostwo człowiek może mieć pieniądze. A co główna idea z tego płynie taka, że niezależnie co robicie i niezależnie czy komuś się to podoba, czy nie, najważniejsze, żeby podobało wam się to wam, co robicie, i zawsze to będzie dawało perspektywę do rozwoju. Zobaczcie, ja uprawiam szeroko pojęte włóczęgostwo, ale gdybym na przykład pojechał gdzieś do jakiegoś miasta wojewódzkiego i powiedział, że chcę opowiedzieć o tym włóczęgostwie, to bym pewnie zebrał z 200 osób, które by przyszły z tego miasta, może i 300, może i 500 i chciały posłuchać i spotkać się ze mną. Pamiętajcie, niezależnie jak ktoś to nazywa i robisz coś z pasją, zaangażowaniem, determinacją, odpowiednio długi czas, to przyniesie rezultaty. I nie dajcie sobie wmówić, że coś jest lepsze, bądź coś wypada, bądź nie wypada. Nie ma czegoś takiego. Robisz swoje i tyle. I leżysz sobie w RPA gdzieś w jakimś parku chyba. Nie wiem gdzie jestem. Nie martwię się, gdzie będę spać, bo mam namiot. Więc jest dobrze. Jak święto, to święto. Ja też świętuję, nie? O, jak Czarina szczeka. Jakiegoś białego tego. Dawaj tuńczyka, puszkę z tuńczyka wyliżesz. Hehe. Kurde. Rozumiecie? Godzinę tam leżałem. Słuchajcie, aż słońce tak niepokojąco nisko się zaczęło zbliżać do horyzontu. Więc musiałem, kurde, się zebrać. Idę, tam jest trasa. No może jeszcze uda się podjechać do kolejnej miejscowości takiej farmerskiej, Wreden. To by było super wtedy, nie? Tam bym sobie postawił namiocik i by była bajka. Cóż za odmiana, jaki ruch dzisiaj, ty. Ale to też jest chyba ta trasa, czekajcie, bo to jest... Jak tu przejść przez te zasieki? To jest autostrada chyba. Nie mam pojęcia, ale jakoś trzeba to przeskoczyć, żeby tylko jajec nie porwać na tym. Nie, że ja jeszcze muszę się ujadać z takimi rzeczami. No delikatnie, żeby plecaka nie porwało, bo mordo, będziesz O cholera, zatkało, ty. O, tak od góry rzucę. Może przeżyję, no. No mordo, teraz zobaczmy, kto oszukiwał na WF-ie. Nie oszukiwałeś. Test zdany. Zaiste
piękne warunki do łapania stopa. Tam ktoś też łapie stopa. To ja na hamę jak lokalni przed tymi, co stoją, łapią stopa. Pamiętajcie, tak nie róbcie w Europie. Bo trzeba było normalnie z zasadą autostopową pójść za nich, żeby oni mieli pierwszeństwo. Ale tutaj nikt tego nie respektuje. Wszystko opanowane już. To jest trasa na Johannesburg z Durbanu, więc dlatego jest tak duży, wiecie, duży ruch, nie? To jest autostrada, a tamtych ktoś zabrał już. To idę na tamtą miejscówę, bo tamta się wydaje lepsza. Definitywnie lepsza, więcej miejsca do zatrzymania. Dobra, stajemy, działamy. Jan pojechał tam, nie zdążyłem nawet wyciągnąć, słuchajcie, kamery, żeby wam pokazać Jana. Bur Jan mnie podwiózł. Pojechał dalej tam na Johannesburg. Ja tutaj tą federalną będę teraz lecieć. Nie ma sensu się pchać tą autostradą, słuchajcie. Ta autostrada prosto idzie w tą stronę do Johannesburga, a w drugą stronę idzie do Durbanu. Tam, gdzie Gandhi sobie mieszkał przez jakiś czas. Czytaliście biografię Gandhiego? Jeśli nie, no to polecam. Naprawdę przeciekawa. Zobaczcie na te znaki. One są po prostu przeogromne. Mówię do Jana, czy policja skorumpowana? On mówi, oczywiście, człowieku. Co oni tam stoją? Na co czekają? Na księcia z bajki? Wiecie, co jest fajne tutaj w południowej Afryce? Że białych nie tykają. Białych nie tykają po prostu, no. I idzie sobie typ, no to sobie idzie, nie? Ale w takim na przykład kraju jak, nie wiem, Gwinea-Bissau, jakieś takie, nie wiem, Mali, Burkina Faso, to co ty tam, kurde, już tak się rzucasz w oczy? Tam już, kurczę, policja to leci. Leci, jakby miała co najmniej dostać obiad za to zatrzymanie. Dobrze by było, gdybym jeszcze... Ty, zatrzymał się tam? Nie będę biegł aż tak daleko. Kurde, kultury trochę, nie? A może i nie zatrzymał się. Słuchajcie, jakbym dojechał dzisiaj do Verde, to by było spoko. Bym sobie gdzieś tam wyszedł i zrobił noclegowisko. Jak nie dojadę, no to też będzie spoko, no. Jest jakieś inne rozwiązanie alternatywne? Moi drodzy? No chyba raczej nie widać na horyzoncie, nie? 45 minut czekania. Efekt zerowy. Idę. No nic, spróbuję jeszcze, ty. Może się uda? Ty, ja wam zawsze mówiłem, kochani, że Holender, że to było złudne. Najbardziej złudne na świecie. Ziomek zwolnił, bo dziury były. Cholera. A może wydygał przed kamerą? Nie wiem. Nie wiem sam. Wiem jedno. Trzeba wcielić plan B. Miejsce noclegowe ewentualnie. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. No dobrze, no nocleg dzisiaj w gościnie trochę nielegalnej. No bo jakby to inaczej nazwać, u kogoś... Czekaj, polarka mi nie porwi. Dobrze, że ja na WF-ie nie oszukiwałem. Zawsze miałem 5 i 6. Słońce już jest zbyt nisko, żeby kombinować. Nawet jakbym złapał te 40 km, podjechał, to by była tam lipa. Ze względu na to, że po prostu w nocy bym trafił do miasteczka, do wioski, gdziekolwiek. Dobra, decyduję, że stawiam namiot. Tutaj bydło chodzi, ale dzisiaj jakoś nie widać. Ale widać po odchodach. Relatywnie świeże. Tutaj też rzeczka, więc mają naprawdę spoko. Ja też będę mieć spoko, tylko odejdę troszkę jeszcze, żeby nie było mnie widać. I będzie bajka. Najgorzej, tam jest jakaś chata. No nic. Chciałem po tamtej stronie się rozbić, bo tam będzie wschód. No ale za bardzo nie ma ku temu możliwości. Więc muszę pokminić coś innego. Pójdę za te krzaki. O tam. Wow, jaka nora, ty. Ciekawe, co tam się znajduje. Może jakiś lis? Nie wiem. Wiem, że już słońce zaszło. Jak ja będę w takim zagłębieniu, to mnie słońce nie ogrzeje jutro rano.
No ale to nic, przynajmniej nie będzie mnie widać. Zobaczcie, tutaj jest taka niecka. Fajna niecka, co? A za niecką, nieco wyżej 2 kroki, słuchajcie, jest takie bajoro. Tam jest ta chata, nie będę się rzucać w oczy. Po co mam się rzucać w oczy? Po co mam się tłumaczyć? Toż ja tylko nockę prześpię i spadam. Szanowni Państwo, namiot stoi, rezydencja stoi, trzeba kończyć odcinek. Bardzo dziękuję za uwagę. Zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, a ja tymczasem zbieram się za kolację i po prostu najzwyczajniej w świecie idę spać razem z kurami. Wcześnie, bo w sumie co mam robić? Nic nie zrobię tak naprawdę. Jestem ograniczony światłem naturalnym i jestem ograniczony energią w bateriach, bo tak naprawdę dzisiaj mogę sobie pozwolić na to, żeby móc sobie spać w ten sposób, bo jeszcze mam zapas energetyczny. Tam słyszę Charinę. Ona możliwe, że wie, że ja tutaj jestem, ale może zapomni. No więc tak. Dobra, moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie kciuki, żebym jutro się obudził, złapał elegancko stopa. Czołem.